Wiecie, jaki jest zajebisty przepis na terrorystę? Wystarczy mu zbombardować rodzinę i niech zbiera swoje dzieci do worka. System jest zajebiście zaprojektowany, muszę powiedzieć, do wyciągania dusz i zabierania serca. Według Izraela on jest na tyle moralną armią, bo nazywają to najbardziej moralną armią na świecie. Jest konfliktów. Co ty się tak wczuwasz w ten? Oczłowieczyli tak Palestyńczyków, że możemy robić z nimi wszystko. Izraelscy żołnierze nie mają żadnych konsekwencji, nawet jak się przyznają na to TikToku. Nasi politycy przybijają pionę. Igor, nic nie jest czarno-białe. Nie. Parę rzeczy jest czarno-białych. Na przykład gwałt jest czarny. Wiecie? Na przykład ludobójstwo jest czarne. Różnica między Gazą a Auschwitz to to, że ci ludzie jeszcze żyją. I możemy coś z tym zrobić. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku podcastu zbiorowego. Z tej strony Tomek Wilczyński oraz Martin Stankiewicz, ale przede wszystkim nasz gość, czyli... Igor? Jaki Igor? Dobrowolski Igor? Który ma problem z reklamowaniem siebie. Więc pozwolę, że zrobimy taką powinność, którą często stosujemy z naszymi gośćmi, czyli zapytaliśmy się czatu GPT, co o tobie wie. Jak się okazało w poprzednich odcinkach, czasem wie więcej, czasem mniej, czasem kłamie, więc... Będę czytał i w momencie, gdy będzie jakaś nieprawda, to powiedz stop i popraw. Okay. A jak będzie prawda, to po prostu przyjmij to, co czat o tobie mówi. Igor Dobrowolski to polski artysta wizualny, znany ze swojej poruszającej i zaangażowanej społecznie twórczości. Jego prace koncentrują się na takich tematach jak wojna, bezdomność, wykluczenie społeczne i trauma, a jego instalacje i obrazy skłaniają do refleksji nad cierpieniem oraz obojętnością współczesnego świata. Se zainstaluję. Zaraz. Dobrowolski jest artystą, który wykorzystuje sztukę, aby mówić o najtrudniejszych aspektach ludzkiej egzystencji, niosąc jednocześnie przekaz o potrzebie współczucia i zmiany. Zgoda czy niezgoda? No spoko, nie? W ogóle kompletnie się nie spodziewałem. Myślałem, że coś powie o piłkarzu, bo tam jak wpisze Igor Dobrowolski, to jest piłkarz jakiś tam rosyjski na Wikipedii, więc myślałem, że nie wiedziałem, że cokolwiek wiemy. Ale nie, zasugerowałem, że to jest polski artysta, ale resztę wiedział i bardzo poruszająco o tobie powiedział. Nie wiem, czy mogę zdradzić, ale chyba mogę. Nie jest to jakaś tajemnica, gdzie się poznaliśmy. No pewnie. To może ty powiedzieć, gdzie się poznaliśmy. W klubie? W klubie? No właśnie. Zabrzmiał jak początek jakiegoś dobrego story. Stary. W klubie techno i od początku właśnie nie miałem pojęcia, kim jesteś, bo ty też bardzo mało o sobie mówisz i jesteś bardzo skromną osobą, ale miałaś taką naturalną, właśnie poza skromnością też ciekawość i chęć właśnie obcowania i rozmowy z drugim człowiekiem, co mnie wtedy bardzo ujęło. O, dzięki. I dopiero po jakimś czasie zobaczyłem właśnie, jak cię zaobserwowałem, co robisz i nie miałem, bo nie sądziłem, że tak skromna osoba, z którą rozmawiałem przez kilka wieczorów, potrafi robić takie rzeczy i jednocześnie w ogóle się tym jakoś specjalnie nie chwalić. Wiesz co, z tą skromnością to też nie przesadzajmy, nie? Ja jakby spoko. Ja może nie gadam o sobie, bo lubię słuchać ludzi. To ludzie mają niesamowite historie. Każdy z nas ma jakąś taką hollywoodzką historię, słabo może, oscarową historię. I strasznie lubię słuchać ludzi. Nie mówię o sobie, bo wtedy ja wiem o sobie sporo. Nie muszę tego słuchać. A ludzie, myślę, że też, ja nie robię z siebie terapeuty, ale myślę, że to jest fajne, jak w końcu ktoś jest usłyszany przez Nawet kogoś. Więcej, bo terapeuta często jest tak bardzo... Słuchać też trzeba umieć i ja też, znamy się krótko, widzimy się drugi raz, ale to, co od razu zauważyłem, to, że też bije z ciebie taka bardzo duża wrażliwość. No tak, tego nie straciłem od dziecka, bo to jednak, wiesz, system działa w ten sposób, żeby okradać nas z tej wrażliwości i z tej ciekawości. System jest zajebiście zaprojektowany, muszę powiedzieć. Naprawdę działa picobello. Jak został zaprojektowany do wyciągania dusz i zabierania serca i niebycia kreatywnym, to perfekto. No naprawdę właśnie, gratulacje. No ale to a propos tej kreatywności, bo to też jest i tej hollywoodzkiej historii,
To ty jesteś rocznik 87, ale swoją artystyczną karierę, że tak powiem, chociaż to też już brzmi systemowo, działalność rozpocząłeś dopiero w 2014 czy 16? Jakoś tak, no namalowałem swój pierwszy obraz, akurat jeszcze mój brat przyjechał w pokoju babci, to malowałem. Przyjechał wcześniej projektowałem buty damskie i torebki, to mi się to jakoś tam z tyłka wzięło, powiedziałem. W pewnym momencie tak po chłopsku pomyślałem, no namaluję obraz, namalowałem obraz, a miałem jakiś tam dryg, kiedyś jak byłem mały, to chodziłem na kółko plastyczne. No i zatraciłem wcześniej ten jakby talent, bo do tego mam akurat dar, nie? Każdy ma do czegoś dar, ja widzicie, prawnikiem nie jestem, matematykiem też nie, no ale w tym jestem całkiem dobry i miałem na tyle szczęścia i też szczęścia, że ci bliscy mnie wspierali w tym bardzo. Niewiele mam jakichś takich rzeczy, którymi mogę się pochwalić, ale to, że jestem mega zaangażowany i systematyczny, to już taki poziom grubo. Ale masz też to właśnie takie spojrzenie takie, to czułe, wrażliwe spojrzenie na świat, w sensie na tą znieczulicę, która jest i to trochę w ogóle też jest chyba tak jak ja ciebie znam i też czytałem o tobie, to jest ten twój główny drive w twórczości. Wiele rzeczy mnie po prostu wkurwia w świecie, nie? Maksymalnie. Ta znieczulica, to jak patrzymy na ludzi, jest dla mnie, bardzo mnie to boli. I tu znalazłem w tym ujście, w tym sztuce. Ja nie wiedziałem o tym, że znajdę. Po prostu znalazłem. Ale to już od tego pierwszego obrazu? To ten pierwszy obraz był... Jeden tak. To też były takie sprawy społeczne. Później to trochę odłożyłem, bo jednak jak się zajmujesz jakimiś takimi sprawami społecznymi, a nie umiesz sobie z tym radzić, to możesz na grubo wjechać w ciemną dziurę i możesz się z niej nie wynurzyć. A ja miałem bardzo ciemny czas w swoim życiu i nagle, odjechałem od tego, pozbierałem się i teraz na grubo wjeżdżam znowu. Nie, długo już jestem w tym. I nie boisz się, bo ja właśnie jestem... pełen podziwu, ale jednocześnie jak myślę też z zupełnie innego poziomu artysty, bo ja jestem po pierwsze dużo mniej jakiś taki, wchodzący w głębię swoją, a bardziej zostaję przy tej codzienności i też staram się jednak pokazywać ten dobry aspekt, a ty jednak masz tą taką misję zagłębiania się w tych ciemnych emocjach, tych złych emocjach i wyciągania na wierzch i pokazywania ludziom, bo obecnie jest tyle dystraktorów, że często przestajemy zauważać te takie ważne rzeczy, ale też ciężkie, więc jeżeli ty codziennie nawet, czy to co któryś dzień pracujesz z tą twórczością i w tych emocjach się nurzysz, to nie jest dla ciebie jakoś też mocno oddziaływujący na twoją psychikę? Zwłaszcza, że tylko dopowiem, że ta sztuka jest jednak bardzo zaangażowana społecznie. Jak sobie myślałem o tobie, to i porównałem sobie w głowie do Beksińskiego, którego jednak twórczość też jest bardzo mroczna i ociekająca takim smutkiem, jakimś dziwną rozpaczą, no to jednak on tam, jego prace nie były ukierunkowane aż tak, politycznie społeczne. Ty wybrałeś sobie taki najcięższy możliwy kaliber. Kurde, fajnie to w ogóle słyszeć, bo sam ciężko mi to określić, skąd to się bierze, dlaczego to jest. Uważam też, że mam odpowiedzialność dlatego, że jestem uprzywilejowany. Ja jestem na maksa uprzywilejowanym gościem, kurwa. Mam zawsze jedzenie, zawsze się wysypiam, mam mamę, która mnie kocha na maksa, brata, tego ludzie nie mają. I tym samym mam, odpowiedzialność, żeby jednak powiedzieć o osobach, podziękować za to, że być wdzięczny za to, że mam, super, mega, ale też powiedzieć to, że ludzie nie mają. I nie wiem, czy ja jakoś się tam odnajduję w tym, nie mam pojęcia. Po prostu robię swoje, działam, co mogę robić. Przynajmniej nikt mi nie powie, że się nie staram. Ale jednocześnie jest to teraz twoja praca na pełen etat, że tak powiem. Więc jest ta misyjność, ale jest też ten jakiś zarobek. Nie chcę ci jakoś absolutnie zaglądać do portfela, ale po prostu mnie ciekawi, w jaki sposób taki artysta, który jednak buduje swoją twórczość zawsze na poziomie jakimś tam społecznym i jest to zawsze gdzieś połączone tematycznie, często kontrowersyjnie i ciężko.
jednocześnie na tym potrafi zarobić. Wiesz co, no ja nie jestem po żadnej szkole artystycznej. Widzę, że większość osób, które są nawet po szkołach artystycznych, nie mają pojęcia o tej stronie biznesowej. Wiesz, jakoś walczę z systemem, walczę po swojemu z systemem, ale też wiem, że w nim jestem i nie jestem oderwany od rzeczywistości. I wiem, że muszę sobie jakoś z tym radzić. No to dostajesz się, albo możesz, wiesz, samemu trafiać do kolekcjonerów, co jest dosyć ciężkie. Zależy też, wiesz, jakie masz ceny prac, no bo... No a ceny naprawdę od czego są zależne? Od siebie. Kto je ustala? No właśnie to jest to, bo możesz sobie namalować obraz i po prostu go wycenić na 1 000 000 złotych, nie? No i teraz masz tylko problem, jak go sprzedać, nie? No to jest prosta sprawa. Ale to nie jest tak, że masz jakiegoś swojego, nie wiem, agenta, mecenasa, który ci mówi, nie, tak to powinno kosztować tyle i tyle. Mnie reprezentują jakieś galerie i one, ja miałem jakieś ceny, jak wchodziłem, nie były niskie i tym samym przychodzą problemy z tym związane, no bo jak masz niskie i jak masz wysokie ceny, no to musisz je gdzieś... Nie przyjdzie ci nikt i nie powie, wiesz, ja na jakiej zasadzie ta wartość jest w ogóle budowana tak naprawdę? Na ile to jest warsztat artystyczny, a na ile pewnego rodzaju, to jest też, ten świat artystyczny jest mocno zakłamany. Często te ceny są na przykład przez to, że nie wiem, jesteś reprezentowany przez duże galerie, że znajomości masz jakieś. Nie często jest to przez talent. Jest część artystów, którzy są bardzo utalentowani, a pieniędzy mają bardzo mało, a w tym systemie, w którym jesteśmy, sami wiecie, no to jest dużo artystów, którzy zarabiają gruby hajs. To nie jest zależność, ale jest bardzo częste. I gruby hajs zarabiał gruby. Stary. To są 2 lewe ręce. Porażka. To skąd te Jest taka dynamika, czasami, często. Nie zarabiasz, nie masz pieniędzy, jesteś artystą, nagle trafia ci się galeria. Okej, galeria cię reprezentuje i ona ma kolekcjonerów, mówią, to jest nowy gość, w którego warto inwestować, im się podobają prace, on tam... No i zaczynają się sprzedawać te prace, nie? Sprzedają. Ty jesteś mega zadowolony, kolekcjonerzy są zadowoleni, galeria jest mega zadowolona, no bo wszyscy są zadowoleni. I ty lepiej, żebyś nie zmieniał nic, bo ten twój styl, powiedzmy, te twoje prace, one się fajnie sprzedają. I zauważ, że wielu artystów, ogromna część, wpada w tą pułapkę, no bo później nie chcesz kombinować. Nie chcesz robić nowych prac, no bo jak zaczniesz robić nowe prace, tam nie ma takich nacisków, ale każdy wie, o co chodzi. Zaczynasz robić nowe prace i one nie wychodzą, one trochę nie łapią. I nagle wychodzi, że jesteś trochę one trick pony, nie? Że masz tylko jeden trik. Ja robię ten typ prac, on się sprzedaje, ja to nazwę stylem. Zajebisty masz styl, jedna praca, wariacje na temat tych samych prac. Galeria, wiesz, sprzedaje, winduje te jakoś tam ceny, mają te swoje mechanizmy różnego rodzaju. I tyle. I wiesz, i to się kręci. I trafiasz, i to jest ta pułapka, nie? Bo jak nie wyjdziesz z tego, nie zaryzykujesz, no i to jest problem. A ja kumam trochę tych artystów, no bo nie chcesz wracać do tego, jak nie masz szmalu. No tylko co jest właśnie ważne? Czy jako prawdziwy artysta ta misyjność jest kluczowa, czy właśnie zarobek? No ja nigdy się pod to nie złamałem, bo to nie jest tak, że galeria ci robi ciśnienie. Nie? Czasami robi, jasna sprawa. No tak, nie, bo ty widzisz ten model, że on działa, ale w twoim przypadku pierwsza rzecz, którą udało ci się u mnie sprzedawały się na przykład takie białe twarze, one były bardzo takie handlowe, piękne to były obrazy, uważam, bardzo łatwe. Do tej pory ludzie pytają, czy mogą kupić, no ale ja już w pewnym momencie mówię, nie, ja tego nie mogę. Ale czy te twarze były w ramach jakiejś konkretnej wystawy, w sensie pracy? Wiesz co, zacząłem je jakoś malować, to było to, co umiałem, co mi grało na ten moment w duszy i to robiłem. Ale czy one miały jakiś podtekst społeczny już, w sensie kontekst społeczny, czy? Delikatnie, bardzo delikatnie. One robiłem tam trochę inne prace, no i nagle trafiłem do galerii. To jest cała historia z tym związana, mega historia, wiesz, chłopaki, to musimy się umówić na inny termin, nie? To lata trwało, no bo to lata trwa, to nie jest tak, że cię, wiesz, nagle nikt nie zapuka ci do drzwi, to żeby było jasne, że artysta teraz to konkuruje z całym światem. Galerie mają codziennie kilkadziesiąt maili od artystów, sprawdź to. No, żeby cię w ogóle zobaczyły, to jest cud. No ale musisz jechać. No.
Ja nie miałem łatwo, po prostu musiałem się narobić. No ale dostałem się do jakiejś galerii, tam się prace sprzedawały ale ja mówię, ja nie mogę tego kurwa malować, nie? Już więcej. Wiesz, namalowałem inny rodzaj trochę obrazów, mega inny. No i nagle czuję, że oni nie chcą po pierwsze tego. Ale ja wysłałem i tak tam. Ale te nowe prace już były bardziej społecznie zaangażowane, tak? Tak, dużo bardziej. No, to w twojej ocenie przeszkadza w budowaniu artystycznej kariery? Nie, teraz to jest wszystko na pustych sloganach. Ludzie lubią pokazać, jacy są, wiesz, do przodu, a później za niczym nie stoją. To pomaga teraz, wiesz, w tym klimacie, zresztą galerie też chcą pokazać, jakie są do przodu. No ale bo ja się właśnie zastanawiam, na jakiej zasadzie, jestem kolekcjonerem, pewnie jakąś tam ci kolekcjonerzy wiedzę większą mają, często to są filantropie albo jacyś ludzie, którzy już nie mają co robić z pieniędzmi, więc to robią. Więc co jest według ciebie podyktowane ich decyzje, ich wybory? Czy to jest właśnie nakręcenie makaronu na uszy przez galerię albo agenta? Czasami jasne, czasami jest to nakręcone, czasami, ale też często kolekcjonerzy chcą cię poznać, zobaczyć, z czego ty jesteś zrobiony. Prace artystyczne to jest jedno, ale też ta twoja osoba. Wszędzie możesz nakręcić, nie? Galerie są mega w nakręcaniu. Artyści to, o Jezus, jak zaczną kurwa opowiadać o sobie i pisać te swoje eseje, o czym są te prace, właśnie, a tam za tym się często nic nie kryje. Często. Ustalamy sobie jakąś cenę, mówisz, dobra, widzę, że gość z takimi osiągnięciami, że dostaje się do muzeów, że długo się sprzedaje te prace, że w różnych galeriach jest reprezentowany, to ma wpływ. Ale też jest to takie subiektywne. Stary, podoba mi się ten obraz, ile on kosztuje, ja mam cholerę hajsu, chciałbym go kupić, plus to, że to jest warta inwestycja, bo wiadomo, niektórzy artyści, jak Beksiński, zainwestowałeś kiedyś grosze, a później masz gruby pieniądz. No tylko to też jest właśnie, to. Ale to ja nie wypowiem się odnośnie kolekcjonerów, bo nie wiem, ja nie jestem kolekcjonerem. No ale to ty na przykład swoje kwoty skąd? Stupy. To jest najważniejsza odpowiedź. Ile była warta twoja najdroższa praca, którą sprzedałeś? Wiesz co, nie wiem. Teraz poszła... No właśnie, na aukcji charytatywnej, jak się nazywa? Poszła za 850 000 złotych. Tak, ale to nie było, grubo. Rozumiem, dla ciebie, tylko to było tutaj... To tylko charytatywnie. Nie, to tylko charytatywnie. Zebrane fundusze przyczynią się do wsparcia dzieci i młodzieży, potwierdzając, że sztuka i dobroczynność mogą iść w parze, tworząc lepszą przyszłość. No i właśnie twoja praca dostała 850 000 została wylicytowana. Tak. No i z czego myślisz wynikało to zainteresowanie tamtą pracą? No, wiesz co, to musiałbyś zapytać kolekcjonera. Na pewno... A spotkałeś się z nim wcześniej? W sensie jakoś rozmawiałeś? Bo ja byłem na tej aukcji, nawet do niego nie podszedłem, bo ja w szoku. Tam 400 000, wiesz, tam leci, nie? 100 000, 200, 300, 400. Ja mówię, dobra, już jakby spoko. To było jak w amerykańskich filmach? Że no tak, takim ten młotek, ja 400 000. Masz to nagrane? Tak, to wszystko jest, wiesz, to wszystko było nagrywane, bo to taka wielka aukcja charytatywna, którą powinienem zresztą powiedzieć, aukcja charytatywna Omeny Mensy to jest największa w Europie albo na świecie aukcja charytatywna sztuki. Piękne rzeczy robią dziewczyny, tam głównie dziewczyny to organizują. Mi szczena opadła, jak zobaczyłem tą aukcję. No i tym samym, że one organizują tą aukcję, te przedsięwzięcie jest takie wielkie, tym samym też sprowadzają takich kolekcjonerów. Ale nie rozmawiałeś później z tym człowiekiem? Stary, no ja później się połapałem, przecież ja powinienem podejść po prostu. Dzięki, stary, ja zapomniałem. To potem się jakoś mogę skontaktować, zadzwonić, cokolwiek. Nie wiem. No, ale wiem. Ty do tej pory nie wiesz, z czego to wynika. Ja dziękuję panu kolekcjonerowi teraz, że super w ogóle. Mam nadzieję, że jest. A to zagraniczny czy Polak? Chyba zagraniczny, ale nie wiem. Wiesz, dziękuję bardzo. Cieszę się, że to poszło na cele charytatywne, bo jednak miałem wiele razy, gdzieś tam sprzedałem pracę. No wiesz, to jest takie wyrzuty sumienia dostajesz, że masz, a ktoś nie ma. A tutaj mogłem się cieszyć Bo ty jakoś coś dostałeś w ogóle z jakąś części z tego? Nie, to wszystko... nie. To jest charytatywna. Ja nawet nie myślałem, żeby mi coś... A ile zajęło ci zrobienie tej pracy? Kilka miesięcy. Ale kilka miesięcy... Wiesz, że to jest wiele prac robię w tamtym momencie. To nie jest jakby do określenia. Mocno angażujesz się w temat
Gazy Tak, teraz. Znaczy gazy konfliktu w ogóle izraelsko-palestyńskiego. Według czatu GPT ty się w żaden sposób nie stajesz po żadnej ze stron, ale myślę, że ten twój tutaj dziwny ten czat. Badge pokazuje... Dziwny ten czat. No właśnie, czyli jakbyś mógł powiedzieć pokrótce, w jaki sposób w ogóle ty działasz w tym temacie i co spowodowało, że jakoś to cię tak... Wiesz, kiedyś jak malowałem obrazy, wiesz, trafiłem na jakieś wypowiedzi takiego profesora Normana Finkelsteina. To jest taki największy autorytet, jeżeli chodzi o samą Gazę. Niesamowity człowiek. On był synem osób, które przetrwały Holokaust. Jedna matka chyba była w Auschwitz, druga tata w Majdanik. I on jakby poświęcił swoje życie i karierę na to, żeby mówić o tym, co się dzieje w Palestynie. I ja od tego jakby zacząłem, później to się zaczęło rozszerzać, trafiłem na profesora Noama Chomskiego i tak to się zaczęło i zobaczyłem jak, później trafiałem też w tą drugą stronę tych argumentów izraelskich, które się nie broniły jednak przy debatach. Przy takich głębszych rozmowach w ogóle się to nie broniło. W mainstreamowych mediach nie wiadomo o co chodzi. Nikt nie wie o co chodzi. No właśnie, ale to może jakoś spróbujmy to najpierw bo ja chciałem nakreślić. tylko zakreślić skąd to się wzięło, a prace artystyczne to jak gdzieś tam robiłem wystawę, miałem w 2016 roku i tam miałem właśnie odnośnie Gazy pracę. No i teraz z grubej rury jeszcze mocniej wróciło, bo w pewnym momencie muszę przyznać, że straciłem trochę nadzieję nie? Na to Palestynę i po prostu jakoś opuściłem tych ludzi. Nie? Co to znaczy, że opuściłeś tych ludzi? Nie robiłem prac żadnych. Wiesz, odłączyłem. Wiesz, my jesteśmy w komforcie takim, że możemy w każdej chwili wyłączyć telefon. I tyle. I nic już, ja umiem pięknie się wyłączyć. Ja mogę nie patrzeć na bezdomną osobę. Ja mam mnóstwo mechanizmów, żeby nie widzieć ludzkiej krzywdy. Ja se pójdę na imprezę, ja się wiesz, i super. A tam widzisz inne rzeczy. No, mogę się wszędzie, ja mam, tak jak wszyscy na świecie, mamy bardzo dużo mechanizmów. Ale tu w końcu to wróciło. Ale no, jakie jest twoje stanowisko jako artysty i też w jaki sposób uważasz, ty jako artysta możesz w ogóle wpłynąć w tym temacie, ponieważ inaczej, najpierw zakreślmy w ogóle o co chodzi w tym konflikcie, jakbyś mógł zdania. Postaram się, żeby Chociaż to było bardzo dużo bardziej merytorycznie. I po pierwsze jakichś takich pierwszych kilka rzeczy, które są niekontrowersyjne, po prostu jakie są. Strefa Gazy, jak wygląda, to jest taki tak naprawdę niewielka strefa, około 30 km długości, 7 km szerokości. Ja tu sobie wziąłem notatnik, żeby nic nie pominąć. I połowa z tych ludzi, którzy tam są, to jest jedno z najbardziej zagęszczonych miejsc na Ziemi. Czyli bardziej zagęszczone niż Tokio. Ktoś może powiedzieć, jest w chuj konfliktów. Co ty się tak wczuwasz w ten? Bo według mnie ten konflikt, znaczy to, co teraz się dzieje, to ludobójstwo, które się dzieje i zaraz powiem, dlaczego to jest ludobójstwo według mnie i według wielu, to jest bez precedensu, bo z każdego konfliktu na świecie większość ludzi może jakoś uciec. Jakkolwiek. Ten konflikt, to ludobójstwo dzieje się w największym obozie koncentracyjnym w historii. I ludzie stamtąd nie mogą uciec. I pierwszy raz w historii, dlaczego to jest takie ważne dla nas? Pierwszy raz w historii to jest ludobójstwo nagrywane na żywo. Nie da się od tego... Wcześniej mogliśmy powiedzieć, cały czas ten kraj zachodni, kurwa, z tymi ideałami, mógł powiedzieć, ja nie wiedziałem. Nie, obozy w Auschwitz nie wiedziałem. Gdzieś wojna w Wietnamie nie wiedziałem co się dzieje. A teraz to jest takie ważne, bo pierwszy raz to jest różnica, jedna pisarka powiedziała, że różnica między Gazą a Auschwitz to, że ci ludzie jeszcze żyją i możemy coś z tym zrobić. I dlaczego to jest takie ważne? No bo mamy w końcu na to wpływ i nie możemy powiedzieć, że nie wiedzieliśmy. Możesz przymykać sobie chwilę oczy, ale w końcu przyjdzie ten moment, a przyjdzie już niedługo, w którym to będzie już wiedza powszechna. I ludzie będą wiedzieć, że to jest ludobójstwo. To jest jedno z najbardziej monitorowanych miejsc na świecie. Przez największe organizacje praw człowieka, przez dochodzenia ONZ-u.
No właśnie, więc jest jakaś tam interwencja. To nie jest tak, że zamykamy oczy wszyscy. ONZ tak samo próbuje, więc w jaki sposób się nie da z tego uciec? Po pierwsze, nie ma mechanizmów, są mechanizmy, ale są nieużywane. Izrael nie jest sankcjonowany przez żadne inne kraje. To są garstka krajów, które sankcjonują Izrael. Rosja, z drugiej strony, jest najbardziej sankcjonowanym krajem na świecie praktycznie. A z drugiej strony Izrael nawet może przyjechać na olimpiadę, wszystko super. Według Izraela on jest na tyle moralną armią, bo nazywają to najbardziej moralną armią na świecie. Nie? Bo ostrzegają ludzi przed bombardowaniami. W ogóle super, ale dobra. No rzeczywiście ostrzegają. Tylko ludzie często, tak na chłopski rozum, ludzie najczęściej nie mają dostępu do telefonu. Jak dostają takie ulotki, bo czasami są rzucane z dronów ulotki, żeby się usunąć, no to dobra. A co mają zrobić osoby niepełnosprawne? A co mają mają dzieci zrobić? Noworodki. Co mają zrobić osoby starsze? Nic nie mogą zrobić. I już na Gazę zostało rzucone teraz w tym momencie więcej ładunków wybuchowych niż na Hiroshimę i Nagasaki. Na to małe miejsce, zaznaczam, połowa to dzieci. Rozumiemy. I ludzie albo, jeżeli mogą uciec, jeżeli w ogóle dowiedzą się i jakimś cudem zaczynają uciekać, to gęsto, i to jest zarejestrowane przez największe organizacje praw człowieka, są targetowane przez snajperów. Z białymi flagami chodzą ludzie i jest to bardzo częste. Proszę mi nie wierzyć. Nie chcę, każdy to sprawdzi, bo wystarczy, ja wiem, w mainstreamowych mediach się tego nie dowiemy, ale wystarczy sobie zobaczyć, co organizacje takie jak Human Rights Watch, Amnesty International, B'Tselem izraelskie, co na ten temat mówią. I tam nie ma bezpiecznego miejsca w Gazie. 100% dzieci jest traumatyzowanych. Wiecie, czasami się mówi o traumach, nie? Że mama mnie nie przytulała. I sami wiecie, że mama jak nie przytulała, to może nabroić w życiu całkiem sporo, nie? Ale tu jest inny rodzaj traum. Ale te ataki bombowe wynikają z czego? Z czego? Tak, zaznaczamy, że chłopaki trochę też nie wiedzą nic o tym. Ja jakby przychodzę znaczy, wiesz, nie, że nic, ale powiedzmy, nasza wiedza jest na poziomie takiej klasy średniego Polaka i dlatego też chcieliśmy... No tak, no bo też jakby ja tu nie w obronie Polaków przyszedłem, ale rzeczywiście w Polsce no nie mamy na ten temat wiedzy, no bo polskie społeczeństwo często też nie jest anglojęzyczne. Możemy mieć wiedzę na ten temat z mainstreamowych mediów, a mainstreamowe media bardzo kłamią i ludzie nie wiedzą, albo mainstreamowe media, te third party media, te mniejsze media, one nie mówią o tym, no bo nie mamy tego i ludzie często po prostu nie wiedzą. No ale czemu te ładunki wybuchowe? Uważają, że Izrael uważa, że chce zniszczyć Hamas, czyli te bojówki palestyńskie. Ktoś powie, że to jest organizacja terrorystyczna. Okej, niech to będzie szatan, jeden chuj. Jednocześnie Hamas jest organizacją, która sprawuje kontrolę, tak? W strefie Gazy. Tak, ona była wybrana... Polityczną, społeczną też. Tak. Ona była wybrana przez tak naprawdę demokratycznych, i to demokratyczny mówię, bo nawet Jimmy Carter, jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych, powiedział, że to były fair, demokratyczne wybory w 2006 roku. I Hamas doszedł do władzy. Nie spodobało się to Izraelowi, Stanom Zjednoczonym. Została nałożona blokada na Gazę całkowita. Jedzenia, tam wpływały... To jest wszystko pod kontrolą. Jak ktoś powie, że to nie jest okupacja, to ja nie wiem, co to jest okupacja w takim razie, jeżeli nic nie może wjechać. Ale bo oficjalnie strefa Gazy należy w tej chwili Palestyny, tak? Tak, ale to są okupowane ziemie i one są okupowane przez Izrael. Nielegalnie okupowane i to łamiące prawo międzynarodowe. To nie jest moje zdanie. To jest łamią prawo międzynarodowe. Strefa Gazy, West Bank i jeszcze wschodnia Jerozolima. Chodzi o czystkę etniczną, żeby
wywalić tych wszystkich Palestyńczyków. A jeżeli się ich nie da wywalić, no to ich wszystkich wymordujemy, jeżeli nie chcecie pójść. No stamtąd nikt nie mogą wyjść tylko przez Egipt. No ale Egipt nie wpuszcza, Izrael też nie. No i teraz przychodzi bombardowanie. No ale jest argument, Izrael mówi, my chcemy zbombardować terrorystów. Oczywiście, nie? No, chcemy zbombardować terrorystów. Oczywiście jak rzucasz kilkutonowe bomby na najbardziej zagęszczone miejsce na ziemi, no to co myślicie, że co się kurwa stanie? Połowa to dzieci. No, będzie bardzo, bardzo kurwa źle. No i nawet gdyby. Tak na chłopski rozum, bo to już dochodzi do takiego momentu, że ludzie myślą, że jak usunąć terrorystę. Ja wam powiem, jaki jest przepis na terrorystę, jakby ktoś chciał wiedzieć. Wiecie, jaki jest zajebisty przepis na terrorystę? Wystarczy mu zbombardować rodzinę i niech zbiera swoje dzieci do worka. Albo niech zbiera swoją rodzinę. I wtedy masz gotowego terrorystę, bo ten gniew, ten smutek, ten chęć zemsty i tu jest argument. Bo to jest takie proste. To jest czasami takie proste. I to jest argument, że oni chcą zniszczyć Hamas bombardowaniami. Nigdy w historii nie doszło do tego. Więcej naprodukujesz tak zwanych terrorystów, bo ja nie wiem, jak nazwać teraz osoby. Gdyby mi zbombardowali, ja bym miał tyle gniewu, że nie wiem, co bym... Ale to jest ich argument, że chcą zniszczyć infrastrukturę. Oczywiście nie chcą cywilów, ale to jest wojna. Oczywiście to jest wojna i zawsze będą ofiary. Ci ludzie, którzy uciekają różnymi drogami, w końcu uciekną do miejsc, które są tak naprawdę bezpieczne. Izrael uważa, że to są miejsca bezpieczne. Okazuje się, że nie są bezpieczne. Te wszystkie namioty uchodźcze są często bombardowane. Ostatnie bombardowanie jednego z miejsc dla uchodźców, kilka bomb wylądowało na namioty. Jakby zaznaczam, to są najbardziej ubodzy ludzie na świecie. Najbardziej zubożałe osoby na świecie, siedzące w namiotach. Lądują tam 4 bomby. To jest jedno, ale to jest multum tego. Multum i to jest zarejestrowane przez Organizację Praw Człowieka. Jakby sobie sprawdźcie. Było tam 2000 uchodźców. Zginęło 100 osób i żadne z tych osób nie było odnalezione w całości. I dochodzi do takiego stopnia, że jeżeli chcesz pochować swoją osobę bliską, to jeżeli to jest dziecko, dostajesz worek 15-kilowy, a jeżeli to jest osoba dorosła, dostajesz worek 70-kilowy. Kobiety w strefie Gazy podpisują swoje dzieci mazakami na częściach ciała. Jeżeli będzie bombardowanie, to żeby chociaż wiedziały, że to jak dziecko pochować. Do tego stopnia dochodzimy. A dlaczego mówię, że to jest ludobójstwo? Bo ktoś może powiedzieć, nie, to nie jest ludobójstwo. Nie? Jeszcze nie ma wyroku oficjalnego. Według 60 specjalistów od Holokaustu i ludobójstwa już w grudniu podpisali list otwarty, w którym stwierdzili, że jest to ludobójstwo. Według specjalnych sprawozdawców ONZ-u, tak jak Francesca Albanese, jest to też ludobójstwo. Kilka miesięcy temu RPA zgłosiło sprawę do Trybunału Międzynarodowego w Hadze o to, że Izrael popełnia ludobójstwo. Zgłaszasz ten proces, jak ja bym ciebie oskarżył, was chłopaki, o jakieś masowe morderstwo. Okay. Nie? Wiem, to sąd musi stwierdzić, czy w ogóle są takie podstawy. Czy w ogóle mamy takie podstawy? I do tego doszło. Wszyscy myśleli, nie ma opcji, żeby w ogóle ten sąd podjął taką decyzję, że jest prawdopodobieństwo ludobójstwa. Z różnych jakby politycznych względów, że nie ma takiej możliwości. A okazuje się, że 14 z 16 albo 15 z 17 sędziów uznało, że jest prawdopodobieństwo ludobójstwa. Nawet jeden z sędziów powiedział, że w prawie międzynarodowym prawie nie ma nic czarno-białego, ale to, co się dzieje, jest bardzo czarno-białe. Jakby to już własnymi słowami. Większość tych ministrów i polityków głównych, minister Gallant albo Smotrich albo Netanyahu, mówią otwarcie o tym, że to są ludzkie zwierzęta, Palestyńczycy, nie ma tam cywilów, bo każdy, kto głosował za Hamasem, już nie jest cywilem, czyli nie będą mieli wody, elektryczności, jedzenia, więc to jest też forma ludobójstwa. Ja muszę jakoś podjąć jakąś decyzję. Ja nie jestem specjalistą w tym temacie, więc uderzam do autorytetów. Autorytety mi mówią wtedy, jak
Chcę sprawdzić, nie wiem. No, ale to w takim razie skąd jest, mimo tego, tych wszystkich prawnych już nawet decyzji i opinii, to... Nie ma instrumentów politycznych, które mogły, znaczy są instrumenty, ale są nieużywane, które mogłyby wywrzeć też presję na Stanach Zjednoczonych, to jest wielkie mocarstwo, które wspiera militarnie to, co się dzieje. Kraje zachodnie, hipokryzja krajów zachodnich, które tak stały za wszystkimi prawami człowieka, a nagle powiedziały, my nie mamy zdania. My nie mamy zdania. Ludobójstwo, które jest najlepiej zarejestrowanym ludobójstwem w historii świata. I nagle nie mamy zdania. Nasi politycy przybijają pionę. Mogliby wydalić na przykład ambasadę Izraela. Oczywiście się to nie zdarzy. Nie ma takiej nawet najmniejszej opcji. Bo oficjalne to, czy Trybunał podejmie decyzję po kilku latach. Ale oczywiście, dlaczego to się tak odsuwa? No bo nie są tam wpuszczane żadne dochodzenia przez Izrael. Nie ma reporterzy nie są tam wpuszczani przez Izrael. Izrael mówi, my nie chcemy wpuszczać reporterów, no bo jest za bardzo niebezpiecznie. Niesamowite, bardzo ciekawe, no bo w innych konfliktach nie jest niebezpiecznie. I w strefie Gazy są bite teraz wszelkie rekordy, jakby była księga Guinnessa, rekordów Guinnessa w zbrodniach wojennych. Izrael bije, i to jest klasa sama w sobie, bo ilość rzuconych bomb, intensywność rzuconych bomb, stosunek kobiet i dzieci do kombatantów, ilość zabitych medyków jest rekordowa. Ilość zabitych reporterów w strefie Gazy pobiła ilość zabitych reporterów w II wojnie światowej i w wojnie w Wietnamie razem. Tyle zabito już reporterów. Reporterowie zdejmują już swoje kamizelki z napisem wielkim press, bo są bardziej targetowani. Większe prawdopodobieństwo, że zostaną zabici jako reporterzy, no bo informacje się nie mogą wydostawać. Nie? Ja zaznaczam, że ten heroizm reporterów, tych medyków, którzy tam są, to się w pale nie mieści. Ja tam, maluję sobie obrazy, coś tam wypowiem się, ale ja nawet nie jestem blisko tej odwagi, którą ci ludzie, i oni wiedzą, że w tym piekle kilka miesięcy w Gazie zginęło, to tylko zarejestrowanych, 16 000 dzieci. 16 000 dzieci. To bije rekordy wszystkich konfliktów, które odbyły się chyba przez 4 lata i to nie wiem, czy nie razem. No ale i świat faktycznie może tak milczeć i dawać te ciche przyzwolenie? No niestety, czy może milczeć? Jeżeli pod kątem moralnym dla mnie nie powinien milczeć. Bo ja nie do końca rozumiem, dlaczego temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego jest tak szeroko w mediach poruszany, a tutaj jest cisza, albo nawet czasem wręcz zamiatanie pod dywan. To chyba chodzi o relacje ze Stanami, prawda? Jednak nasze mainstreamowe zachodnie media, nawet w Polsce, należą do Stanów Zjednoczonych. A bardzo silne lobby izraelskie ma ogromny wpływ. Teraz już widzimy, teraz to widać wszystko jak na dłoni. I zaznaczam, lobby izraelskie, nie żydowskie. Żeby tu ktoś mi nie wyjeżdżał z antysemityzmem. Czym to no właśnie, bo ja antysemityzmem się brzydzę i brzydzę się rasizmem, brzydzę się islamofobią i takimi rzeczami. Ale proszę nie łączyć syjonizmu i kraju izraelskiego z judaizmem, bo większość, tak naprawdę ogromna część ruchów antyizraelskich, antysyjonistycznych pochodzi właśnie od grup żydowskich. To są bardzo mocne grupy i to często to są ortodoksyjni Żydzi, którzy są przeciwko tej wojnie, ale nagle nie mają głosu. I fajnie by było teraz mnie obsmarować tym, że jestem antysemitą. Niestety przez to ludobójstwo, niestety, ta łatka antysemityzmu, która kiedyś pięknie działała. Kiedyś ktoś by mnie nazwał antysemitą po karierze, po jabłkach. Teraz to straciło to wartość, no bo ludzie wiedzą, że wszystkich nazywamy antysemitami, ktokolwiek skrytykuje Izrael. Jakkolwiek, bo to jest też technika Izraela, żeby wszystko połączyć, każdą krytykę Izraela, bo jeżeli krytykujesz Izrael, to jesteś antysemitą. A jeżeli jesteś Żydem,
który krytykuje Izrael, to jesteś samo nienawidzącym się Żydem. To jest niezłe pojęcie. Ja wiem sam z pierwszej ręki, jak ludzie w naszych mainstreamowych mediach, ludzie mówią na korytarzach. Wszyscy wiedzą co i jak. Wszyscy wiedzą, że tam dochodzi do okropnych zbrodni wojennych, do ludobójstwa, ale nikt nic nie mówi. No, chodzi też o konformizm, czasami chodzi o strach. Ja nie chcę oceniać. Znaczy, będę oceniać. Nie? No, już za późno. Jest jak jest. No, pytałeś o Rosję i Ukrainę. Jeżeli ja na Zachodzie, albo dziennikarz, albo artysta, albo ktokolwiek skrytykuje działania Rosji, to wiadomo, że będziesz poklepany po ramieniu. Boże, jaki ty jesteś heroiczny. Boże, jak ty się jak ty krytykujesz. I ty też się wspaniale czujesz z tym. Jezus Maria, jak ja mogę pokazać na kogoś palcem i nic im nie zrobić, to jest rewelacja. I powinieneś pokazywać palcem, jasna sprawa. Ale jak przychodzi teraz to i wiesz, że twoja praca jest zagrożona i twoja kariera jest zagrożona, na prawo i lewo są zwalniani reporterzy za to, że tylko skrytykują Izrael. I to, wiesz, to poważne postacie. I to samo się reguluje. Ty widzisz, że mój kolega został zwolniony, ty dostajesz... To już spokojnie. Ja sobie odpuszczę sobie jakiekolwiek gadanie na ten temat. No ale bo świadomość to jedno też i też nagłaśnianie, ale ja na przykład nie mam poczucia jako jednostka, że co z tego, że będę się codziennie tymi informacjami karmił, dowiadywał, jak ja mam poczucie związanych rąk, ale mam bardziej takie ludzkie zapytanie, dlaczego? Co się dzieje? Czemu ONZ, czemu ten Trybunał nie jest w stanie w jakiś sposób... No, są wyroki na przykład na premiera Netanyahu, który jest już wyrok zapadł, że powinien być zatrzymany. Ale nie ma, ale tak naprawdę pan Netanyahu pojechał sobie teraz do Stanów Zjednoczonych na wycieczkę, tam porozmawiać przed kongresem i dostał brawa na stojąco. Powinien być zatrzymany, jeżeli byśmy wierzyli w prawo międzynarodowe. Ale prawo międzynarodowe, okazuje się, że prawo międzynarodowe nie jest takie międzynarodowe. Ono działa tylko w jedną stronę. Ono działa tylko, jeżeli chcemy skazać kogoś, kto nam rzeczywiście nie pasuje. Zbrodnie wojenne, żołnierze nagrywają się na żywo. Na żywo mówią o tym, jak zabijają, że miałem dzisiaj zły dzień i zabiłem tylko 5 dzieci, a nie 25. I to jest na żywo, co nagrywa na TikToku. Jak wysadzają domy, nikt nic nie robi. Więc musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? No dlatego, że nie ma instrumentów, znaczy są, ale są niewykorzystywane przez kraje zachodnie. To jest hipokryzja, bo są w rękach trochę Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone są w rękach lobby izraelskiego w dużej części. Nie mówię, że całość, ale bardzo dużą ma siłę lobby izraelskie. I oczywiście mówię nie żydowskie, rozumiemy się? Ale a jaki jest cel w twojej działalności? No bo tak się zastanawiam, czy my jako społeczeństwo mamy w ogóle jakąkolwiek, możliwość do wywarcia presji, jakiegoś nacisku na polityków. Się zastanawiam, co w twoim idealnym świecie, oprócz tego, że pewnie każdy z nas marzyłby o tym, żeby ten konflikt się zakończył. Znaczy politycy, my nie musimy uświadamiać polityków. Politycy wszystko wiedzą, nie? Jakby było, żeby sprawa była jasna. Bardziej chodzi mi o taką społeczną presję, która jest wydaje ci, że jesteśmy w stanie jakoś cokolwiek zrobić? Wszystkie zmiany społeczne, jakie były do tej pory, czy to prawa kobiet, czy to prawa osób homoseksualnych, czy prawa mniejszości, jakiekolwiek inne prawa, one zaczęły się od zwykłych ludzi. Kobiety zaczęły sobie pisać różnego rodzaju artykuły, poświęcać swoją pracę, chodzić na protesty. Żaden polityk nie przyszedł i nie powiedział, mi się to trochę nie podoba i ja bym zmienił to dla kobiet, bo jestem taki fantastyczny. No jasne, to są sprawy dotyczące jakby nas tu i teraz, wiesz o co chodzi, a że trochę, co z tego, że my po prostu powiemy, hej, ludzi tam zabijają, no i politycy o tym wiedzą i tak naprawdę co my możemy zrobić z tym, poza taką świadomością? To jest wywieranie presji oddolnie na polityków, bo to są ale jeżeli ludzie. Nie potrafimy sobie załatwić, w cudzysłowie mówię, uproszczeniu załatwić aborcji, możliwości aborcji, czyli jakiegoś takiego fundamentalnego prawa ludzkiego do własnego ciała, to tym bardziej dlaczego my jako Polacy możemy w ogóle cokolwiek wskórać oddolnie w kwestii Izraela. Żeby było jasne, ja nie przyszedłem tu, żeby moralizować was albo ludzi, którzy
ledwo co wiążą koniec z końcem i ja mówię informacje i mówię, co ja z tym robię, co ludzie z tym robią. Zaraz powiem wam historie personalne ludzi na protestach, które mam, co ludzie rzeczywiście z tym robią. I ja nie przyszedłem tu, żeby was moralizować, mi się tego nie chce. No trochę jednak, wiesz, poinformować nawet, ale po prostu chodzi o to, że... A co ludzie robią z tym? Rzeczywiście. Po pierwsze uświadamianie. Nie? Pamiętajcie, że cisza, i to czy to w gwałtach, czy w czymkolwiek, ona gra tu szczególną rolę. I to, że ludzie nagle stoją i mówią, to jest takie skomplikowane, bo to jest takie skomplikowane wszystko. Ten konflikt jest taki skomplikowany, Igor. Igor, nic nie jest czarno-białe. Wiesz, wszystko jest skomplikowane. A co to robi? Utrzymuje status quo. A komu ten status quo pasuje? Tylko jednej stronie, Izraelowi. I wy macie siedzieć i mówić, my nic nie możemy z tym zrobić. My nie uda nam się. Ja wam powiem, co ludzie robią. I to są pewnie jakieś tam różne, może ekstremalne dla niektórych. Mam koleżankę, którą poznałem. Ona jest fizjoterapeutką i prowadzi fizjoterapię dla dzieci z Gazy online. Czasami wiesz, albo rozmawia z nimi. Niektórzy zbierają pieniądze, żeby nielegalnie te dzieci uratować przez granicę. Chodzimy na protesty, które mają wywrzeć presję. Wiadomo, w Polsce to jest garstka, to jest mało, rozumiemy się. Ale w Londynie to są historyczne protesty. Tam przychodzą milionowe protesty. Rozumiecie, że 1 milion ludzi to ma wpływ na polityków. I politycy mają o tym wiedzieć, że oni mają się bać. Politycy powinni się nas bać, a nie my ich. To my mówimy stop ludobójstwu. Jest wiele różnych mechanizmów, które ludzie, na przykład taka kampania BDS, Boycott, Divestment and Sanctions, czyli bojkotujemy firmy, na przykład firmy, które wspierają Izrael, nie? McDonald's, czy mają bardzo ciepłe stosunki, czy finansują w jakikolwiek sposób, no to ludzie wzięli to w swoje ręce. Jak politycy nie chcecie, to my bojkotujemy, nie chodzimy do tych restauracji, mówicie, co tam, nic. No, ale McDonald's w tym roku i Starbucks powiedziało, że straciły po kilkanaście miliardów dolarów. A w jaki sposób one wspierają Izrael? Albo finansują, albo wysyłają różnego rodzaju datki. No i poczekajcie, też są divestment, czyli firmy różnego rodzaju nie współpracują z firmami izraelskimi za to, że się dzieje ludobójstwo, albo i sankcje. Sankcje pochodzą od tak naprawdę państw. Nie? Ale państwa na razie różnie jest. No, nie jest różnie, jest źle. Państwa nic nie robią kompletnie z tym. I tyle. Ja osobiście, mnie pytacie, co mógłbym z tym zrobić. Ja robiłem różnego rodzaju kampanie reklamowe, które uświadamiały o tym, że są te, no tak jak reklamy działają, nie? Jest reklama, widzisz, idziesz, kupujesz, a jak jest reklama i mówi, nie, oni wspierają ludobójstwo, no to nie idziesz, kupujesz. Znaczy to już twoja decyzja, nie? No i albo możesz pomagać w ten sposób. Są różne mechanizmy polityczne, ekonomiczne, edukacyjne, artystyczne, przeróżne mechanizmy, które można używać, żeby wpłynąć na to. Ale w Stanach na przykład jest to lobby izraelskie bardzo mocno już zakorzenione i wydaje mi się, że ludzie też nie mają tam takiej świadomości, przez to jak media też to prowadzą narrację. Mają ogromną teraz świadomość, dlatego są historyczne protesty. Nawet tak naprawdę na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, na największych uniwersytetach, ale to widzisz, i mimo to nic tak naprawdę mimo się nie dzieje. Nic, tak, niestety tak, ale zmiany społeczne nie dzieją się z dnia na dzień. Niestety nie wiemy, kiedy ta fala przyjdzie. Na pewno zeszło już te mity izraelskie, najbardziej moralnej armii, tego jedynej demokracji na Bliskim Wschodzie. To wszystko już padło. To już wszyscy teraz widzą, co i jak. To jest pierwsza rzecz. Jak długo się to utrzyma, nie wiemy, ale chcę jeszcze przejść, wiesz co, bo to tak się pieprzy się o jakichś różnych statystykach, różnych rzeczach, ale chciałbym powiedzieć też parę takich personalnych historii,
które uważam, że są ważne i bardzo głośne. Kilka miesięcy temu wyszedł raport. B'Tselem to jest jedna z takich największych organizacji praw człowieka. Ona jest izraelską, zresztą organizacją praw człowieka. Ten artykuł mówił o Welcome to Hell się nazywa, Witamy w piekle, i o sieci obozów tortur w Izraelu. Tych wszystkich jeńców, których widzimy na kamerach, którzy są na golasa, przetrzymywani w różny sposób. I to w ogóle przesyłam ludzi, żeby sobie zobaczyli ten raport Welcome to Hell, B'Tselem, do czego doprowadza to odczłowieczenie Palestyńczyków przez izraelskie wojsko. Bo ostatni bardzo głośna sprawa, nie wiem czy o tym słyszeliście, jest to nagranie, gdzie w tym jednym z obozów są Palestyńczycy związani, oczywiście często bez zarzutów. Ci ludzie są powiązani. 10 żołnierzy bierze tego jednego Palestyńczyka i chowają go za tarczami policyjnymi, tak żeby go nie widać. Ale jednak kamera nagrywała, oni nie wiedzieli o tym. I co się stało? Zaczęli go gwałcić, tego mężczyznę. Wszystko jest nagrane. Pies ujadał, ci go gwałcą, mężczyzna trafił do szpitala. Ledwo co przeżył. I miał różnego rodzaju przedmioty w odbycie. Rozumiemy się? Został zgwałcony. Ci mężczyźni, to poszło w eter, nagranie, trafili do więzienia, znaczy do aresztu, przepraszam. I co się stało? Zaczęły się robić protesty w Izraelu. Ludzie zaczęli protestować, żeby uwolnić tych właśnie żołnierzy. Rozumiecie? Nawet politycy, nie tylko ludzie, nie tylko cywile, ale i politycy nawoływali do tego, żeby można było wypuścić tych... A jaką argumentację stosowali? No bo to jest nagranie... Że mają prawo do tego... Słuchajcie, tam to już nawet nie chodzi o argumentację. Mają prawo do tego, żeby wykorzystywać Palestyńczyków seksualnie. Jak to? Na jakiej zasadzie mają prawo? W sensie... No tak oni uważają po prostu. Są zbrodnie wojenne i nie masz za to żadnych konsekwencji, bo nie masz żadnych konsekwencji. Izraelscy żołnierze nie mają żadnych konsekwencji, nawet jak się przyznają na to TikToku albo nagrywają na żywo, że bombardują dom, w którym nie masz, no to nagle dochodzi do tego stopnia, a doszło do tego stopnia w świecie, w którym bronią gwałcicieli. I słuchajcie, bo to jeszcze nie jest koniec. Jeden z żołnierzy, po tym jak go wypuścili, pojawił się na telewizji śniadaniowej w kominiarce i mówił o tym, że trzeba skazać tego człowieka, który to nagrał. Ludzie zaczęli bić brawo na państwowej telewizji śniadaniowej. Ja nie wiem, to jest powszechna wiedza, wiadomo, w mainstreamie nic nie powiedzą. Jakby to była Rosja, to już... I obojętnie kto by to nie był, powinno się to mówić. Obojętnie kto by to nie był, okej? Jasna sprawa. Ale tu nagle wszyscy cicho. Mainstreamowe media cicho, no. To sami sobie dojdźcie do wniosku. I ten mężczyzna w kominiarce o tym mówił, ludzie klaskają. Teraz no już nie jest w kominiarce, już jest celebrytą prawie, że. Wiem, że ludzie teraz się łapią za głowę i mówią, co ten pieprzy o tych. Proszę sobie to sprawdzić. Proszę sprawdzić, bo to nie jest tajemna wiedza. Czy ja może kłamię? Bo może. Może ja przyszedłem i tu manipuluję wszystkim i pieprzę i nie wiadomo, może. Jest taka szansa, proszę to sobie sprawdzić. Wiesz co, bo się zastanawiam, jak to jest możliwe, bo to też pokazuje trochę, w jakim my świecie żyjemy, jaki brainwashing i perspektywa ma znaczenie, No bo nie wyobrażam sobie, że ktoś przyklaskuje tobie, że ty kogoś... Ale nie ktoś, tylko bardzo duża część społeczeństwa. I jest wiele takich historii, w których społeczeństwo izraelskie skoczyło w moralną przepaść. Moralną przepaść. Bo odczłowieczyli tak Palestyńczyków, że możemy robić z nimi wszystko. I jasne, zaraz mi ktoś powie, ale Igor, były zamachy terrorystyczne, zaraz do tego przejdziemy, nie ma problemu. Jeszcze jest historia Damiana Sobula, to jest polski bohater, trzeba zaznaczyć, to jest polski bohater, który opiekował się najbiedniejszymi ludźmi, on był w World Central Kitchen, to taka organizacja, humanitarna, która pomaga ludziom. Karmił najbiedniejszych ludzi. On uciekał przed dronami i z swoją ekipą, przed bombardowaniami. W trakcie tego ucieczki zmieniali parokrotnie auto. No i w pewnym momencie zostali zbombardowani. Ten nasz polski bohater zginął. Oczywiście dochodzenie. I kto robi dochodzenie? Izrael, bo zawsze Izrael robi dochodzenie. To jest niesamowite, bo jakbym ja was oskarżył o zbrodnię i wy byście sobie mieli sami robić dochodzenie, to chyba można na prosty sposób zobaczyć, że to jest to kurwa problem.
No i nasz polski rząd powiedział, że to straszne, że trzeba zrobić dochodzenie i nic. Oczywiście nic polski rząd nie robi z tym. Trzeba zaznaczyć, że oficjalnie Izrael to apartheid. To jest jakby forma dominacji czy rasowej, czy religijnej nad drugą stroną. I to największe organizacje praw człowieka mówią, że to jest apartheid. Rozumiemy? I my nie mamy problemu. Nagle nie mamy problemu z apartheidem. No nie mamy problemu, czy to jest ludobójstwo, to może okej. A okupacja nielegalna, nie mamy problemu. Co roku, od 95 roku, nazywa się głosowaniem Peaceful Settlement of Palestine Question. I tam różne rodzaje pytań, typu prawo Palestyny do samostanowienia, legalność izraelskich osad na palestyńskich okupowanych terenach, czy pomóc uchodźcom. Co roku, od 95 roku do 2018, teraz była przerwa, znowu się odnowiły te głosowania, prawie każdy kraj głosuje w tym głosowaniu. Jeżeli to jest takie skomplikowane, to czemu na jednej stronie jest co roku 150 kilka krajów przeciwko, na drugiej stronie jest tylko Izrael, Stany Zjednoczone, Nauru, Tuwalu, Mikronezja, Wyspy Marszala, czasami Kanada, ktoś tam wskoczy, jakieś większe państwo. To nagle to jest skomplikowane. I no, ty zapytasz, ale dlaczego czemu Igor nie można z tym nic, skoro jest taki konsensus? Kraje nic z tym nie robią. Pokazało tą hipokryzję, to w czym my żyjemy. Bo ludzie na pewno zarzucą to, że no ale to się zaczęło 7 października od zamachów terrorystycznych Hamasu. Niestety, tak jak to powiedział sekretarz generalny ONZ-u, to nie wydarzyło się w próżni. To koniec cytatu. I jeżeli będziemy więzić ludzi w klatce i będziemy ich trzymać w największym obozie koncentracyjnym, to się nie zdziwmy, że będą się zachowywać adekwatnie. Ja jestem za tym, żeby ludzie byli podciągani do odpowiedzialności, ci, którzy targetują i zabijają cywilów, żeby tam wpuścić dochodzenia, żeby byli skazani. Ale nie są wpuszczani, ponieważ Izrael to blokuje. W 2018 roku Hamas zorganizował wielki marsz powrotu. To też proszę sobie sprawdzić. To jest zapisane 250-stronicowy jak to się nazywa? Dokument. Tak. ONZ-u, który mówił o tym, że był taki protest pokojowy, całkowicie bezprzemocowy. Ludzie mieli taki festiwalowy klimat, i Izrael prawie po miesiącu ustawił swoich snajperów, którzy, uwaga, tu zaczęli, i to jest wszystko w raporcie. Proszę sobie sprawdzić, mi nie wierzyć, bo ja mogę was okłamywać ciągle. Ja ciągle mogę was okłamywać. Tak jest, kurwa. Jakiś chłop przyszedł i okłamuje. Chuj wie, no może być. I co? I Izrael zaczyna strzelać. I strzela, tak, do osób starszych, do medyków, to jest w raporcie, do osób niepełnosprawnych, do reporterów, do ludzi, którzy mieli podwójne amputacje. Rozumiemy się? I to snajperzy strzelają. Dzieci, które przyjeżdżają do szpitala, mają precyzyjne dziury w ciele od strzałów snajperskich. I to nie od dziś, i to nie teraz. Już od dawna do tego dochodziło. Ludzie przymykali oczy, aż teraz eskalowało do tego stopnia, że mamy obóz śmierci największy w historii. I kurwa, tyle mamy do powiedzenia, bo miałem też pracę te swoje odnośnie. Fuck. Ja widzę w ogóle, że się bardzo tym przejmujesz i że chcesz to pokazać. To jest, znowu użyję tego słowa, szlachetne. A co ja robię z tym? Może właśnie, wiecie co? Byłem pod obozem koncentracyjnym, sam zrobiłem taki protest w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Trzymałem tam cytat jednego z osób, które przetrwały Holokaust i mówiły, że to, co Izrael robi w Gazie, to jest ludobójstwo. I trzymałem pojechałem w ogóle na urodziny swoje na Auschwitz. Nie mogłem wytrzymać ze sobą, po prostu musiałem coś robić, bo mnie ciało boli, jak o tym kurwa myślę. Byłem z tym transparentem, byłem nawet pod tym napisem Arbach macht frei. No i mnie zatrzymała już policja, zatrzymała mnie ochrona, zgarnęli, no bo to jest jakby obiekt, który jest
ku pamięci, nie można takich rzeczy robić. Ja stałem, bo to dla mnie poważna sprawa była bardzo. Stałem z tym transparentem, no i policjant ta ochrona, policja była dosyć taka zdenerwowana, że tych rzeczy się nie robi. Ja ja rozumiałem to, jasna sprawa, ale powiedziałem im tak. Słuchajcie panowie, dla mnie największym wyrazem szacunku dla tego miejsca, które jest, czy Auschwitz, jest to, że przeciwstawiam się ludobójstwu, które jest gdzieś indziej. A największą formą braku szacunku, bo to ludzie zaraz będą jechać, jest to, że zamykamy oczy na ludobójstwa, a przychodzimy sobie do Auschwitz, łapiemy się za serce. Boże, jak my to byśmy nie mogli. W naszych czasach by to nigdy nie przeszło. Boże, jakie to było straszne. No i co? I nagle chujów 100. Dlaczego to jest takie też ważne dla mnie? Bo ja widzę to, tak, wiecie chłopaki, to tak jakby teraz odpalili na nowo Auschwitz, nie? Ale tym razem tam nie mają Arabów. Nie? Bo Arabowie są już tacy, w naszej kulturze zdehumanizowani, w ogóle nie wiadomo kto to jest. Arabów, tam Polaków, nie wiadomo. I wszystkie organizacje praw człowieka huczą na ten temat. Mówią, nie no, jak, to niemożliwe, żeby takie rzeczy robić. Jak można takie kurwa rzeczy w ogóle robić? Piszą artykuły, wszystko. Kraje mówią, nic nie robimy z tym. Żołnierze robią sobie filmiki, tak jak teraz sobie robią filmiki. To nie jest, oni się nawet z tym nie chowają. I że tam kogoś zamordowali, już teraz zamiast cyklonu B to jest nowa, i technologia, wszystko jest nowe. I nagrywamy, tam już rekordowe ilości śmierci i wy do mnie dzwonicie i mówicie, Igor, to dzieje się Holokaust, na nowo się dzieje ludobójstwo. A ja wam mówię, wiecie chłopaki, gdzie to w ogóle? Oni, Auschwitz. A to nie moja bajka, bo to trochę... Ja mam swoje problemy i ja mam trochę miejsce... Ja całego świata nie zbawię, bo ja całego świata kurwa nie zbawię. No właśnie i dlatego się zastanawiam, bo jednocześnie jak ciągle tym żyjesz, to może bardzo też negatywnie na twoją psychikę przepraszam, wpływać. właśnie tylko zapomniałem o hipokryzji właśnie. Ja bym to chętnie chciał oddać innym artystom, ale artyści nabrali wody. Wiecie, panowie, artystyczne towarzystwo, niedawno wszystkie galerie tak mówiły o tych prawach człowieka, prawach kobiet, każda galeria miała swojego artystę, który o tym mówił. Wszystkie galerie o tym mówiły i mówili, jacy jesteśmy moralni. I nagle przychodzi to i ludzie wiedzą, galerie wiedzą, że będą miały przesrane, artyści wiedzą dobrze, że się nie dostaniesz do tego muzeum. Ja sam, u mnie przychodzili kolekcjonerzy do galerii, która mnie reprezentuje, mówią, Igor fajnie się zapowiadał, ale stracił swoją karierę na tym. Nie? Tu już zajechał siebie. Jeden z największych artystów, Ai Weiwei, to jest w 10 takich najbardziej znanych artystów na świecie wizualnych. Dał tylko Free Palestine u siebie, od razu miał odmówione 3 wystawy. Ludzie wiedzą dobrze, że będziesz miał mega konsekwencje. Artyści wiedzą. I ja spoko, ja rozumiem. Nie każdy musi się kurwa wypowiadać na ten temat. Ludzie, robisz różne rzeczy, jasne, to nie musi być pępek świata dla ciebie, kumam. Ale ty jak kurwa gadałeś o polityce, taki byłeś do przodu, o prawach kobiet, a tu rekordowej ilości kobiet najbiedniejszych i nagle morda w kubeł, no to jak dla mnie, to ty się kurwa lepiej naucz malować pejzaże albo martwą naturę. Bo ty się w politykę to już więcej nie wpierdalaj, bo to są puste slogany. Uwielbiamy puste slogany. Uwielbiamy mówić, jacy jesteśmy moralni. A najlepiej wskazać swoim kurwa palcem. I tak samo wolność słowa, wolność reporterów. Na prawo i lewo są reporterowie zwalniani. Na prawo kurwa i lewo są zwalniani reporterowie. Rekordowe ilości reporterów są zabici. I nikt nie ma problemu z wolnością słowa. Nagle... już nie jest takie ważne. Ale wolność słowa walczy się wtedy, kiedy te słowa ci się nie podobają albo jest niewygodnie. Bo jak ty walczysz tylko o słowa, które ci się podobają i dostaniesz poklepane po ramieniu, to ty nie walczysz o wolność słowa. I tak samo, miałem problem z zachodnim feminizmem, z zachodnimi feministkami, bo feminizm to jest coś zrobiło pięknego dla kobiet. To dla naszych matek, dla sióstr. To zawdzięczamy kobietom, które się poświęcały ruchom feministycznym. Ja mam problem z tymi modnymi, tymi znanymi, te, które mają following, które rzeczywiście mają dźwignię.
którą nagle tak walczyły o prawa kobiet, bo wiesz, że będziesz trochę też poklepany po ramieniu. A nagle przychodzi to i wszystkie... To może te kobiety to chyba nie te kobiety, bo tamte to są chyba za brudne, za biedne, za mało wyedukowane i mamy chuj. I tyle. I nagle wszystkie morda w kubeł. Nagle nie wiemy, a zresztą ja nie mam wpływu, bo to jest zajebista wymówka dla ludzi, żeby powiedzieć, że nie mamy na coś wpływu. Wtedy nic nie musisz robić i super. Bardzo mnie wkurwia obojętność i ja rozumiem, naprawdę rozumiem ludzi, że mogą nie wiedzieć, mogą się czuć bezsilni, ale musicie wiedzieć, że to trochę iluzja, bo do nas, my mamy, w ludziach jest siła. Niestety, czy idziesz na protesty, czy cokolwiek. Jak nic nie zrobisz, to na pewno się nic nie zmieni, jasna sprawa. I nie myślcie, tak jak był taki wielki wiec i osoba, która przetrwała Auschwitz, sorry, bo jestem trochę zdenerwowany, mówiła o tym, jak przychodzi obojętność. Jak 11 przykazanie, nie bądź obojętny, takie wymyślił przykazanie. Bo w latach 30. w Niemczech pojawiały się takie ławeczki, on tak mówi, ławeczki. I nie dla Żydów. Nie dla Żydów ławeczki, nie? No ale co to za problem? No przecież mało mamy ławeczek, Żydzi mogą sobie skorzystać z innych. Później się pojawiały baseny, nie dla Żydów. A, to przecież jest dużo zbiorników wodnych, jest dużo tych, możemy sobie korzystać. A później Żydom sprzedajemy tylko od godziny 17. Ale nagle normalizujemy to, że Żyd już nie jest człowiekiem. I później dochodzi do takiego Holokaustu, bo zwykli ludzie przymykali na to oczy. I my tak samo robimy teraz. Przymykamy oczy na krzywdę, która trwa już od 70 lat. Ja już nawet nie zahaczyłem o ludzkie tarcze, o różne rzeczy, ale to 11 przykazanie, nie bądź obojętny, bo tak samo, kurwa, przechodzimy przy bezdomnych. To mnie mega wkurwia, bo patrzymy na bezdomnych i nasza ulubiony, kurwa, tekst wszystkich ludzi, znaczy wielu ludzi. Każdy ma wybór. Otóż nie, ja mam wybór, ty masz wybór i wy macie wybór. My mamy tutaj wybór. Ale wiele osób, tak jak te historie pokazują, nie mają wyboru. Bo jak jesteś, kurwa, na przykład dzieckiem, które ma tatę, którego źle dotykał i mamę, która jest alkoholiczką, bo sama miała mega problemy i ty przyłazisz do szkoły, bo jesteś tu dotykany, tam źle ci idzie oczywiście w nauce, no bo jak ma ci iść? To już jesteś, oczywiście jako jesteś oceniany przez rówieśników, no idiota, no nie może się dostosować, no jest przygłupi i tyle. I to dziecko nie ma gdzie wrócić, nie ma co zrobić tutaj. Od razu się czuje głupsze i jest niewidzialne. Wpada w jakieś dragi, w jakiś alkohol, bo to jest jedyne ujście, w którym może znaleźć odrobinę takiego, jak to się nazywa? Spokoju, powiedzmy. No. I nagle te dziecko obrasta, kurwa, w zmarszczki. I ono obrasta w zmarszczki i się starzeje. I my w tym społeczeństwie super patrzymy na te, kurwa, dziecko, które już obrosło w zmarszczki i mówimy, to on miał wybór. Oni mają zawsze wybór. I mógł coś zrobić. I już nie widzimy w nim już dziecka, wtedy już go prawie nie widzieliśmy, a teraz to jest przezroczystą osobą. I my mówimy, chuj, przechodzimy, weź się ty pijaku, weź się ty kurwa, pomijając to, że bezdomne osoby są często chore na depresję, a depresji ciężko wyjść nawet w idealnym domu. A co dopiero w takich warunkach. I ludzie przechodzą obok nich obojętnie i spoko. Ja rozumiem, że nie będzie się zajmować wszystkimi problemami. Jasna sprawa. Ale jak patrzymy na tych ludzi z góry, bo nie chcemy zobaczyć lustra, bo ja widzę w tych ludziach, dlaczego ja się tym trochę zajmuję, wiecie dlaczego? Bo ja w tych ludziach widzę swojego brata, swojego mamę, swoją siostrę i ja jak mu daję kurwa 2 zety, czy 15 zeta, czy 50 zeta, to ja widzę swoją mamę i tak sobie myślę, że jakby ona była na ulicy i ona by kurwa błagała, bo przyjdzie poprosić o zeta, na pewno nie jest wygodne dla nikogo, nawet jak jesteś na ulicy i przychodzisz i ktoś mówi weź w ogóle na razie. No i chuj. I chciałbym, żeby ktoś tej kobiecie, tej mojej mamie, że jak ona musi się błagać o to kurwa 2 zety, bo ktoś powie, no ale co mu pomożesz 2 zetami, to chociaż na te 15 sekund, żeby ona nie musiała czuć tego wstydu.
To chociaż tylko to robię. Ja nie wiem, co ja chcę wam przekazać, oprócz tego, że kurwa żyjemy w czasach, w których już nie wiadomo, czy ludobójstwo jest złe. Bo wszystko jest takie, Igor, nic nie jest czarno-białe. Nie. Parę rzeczy jest czarno-białych. Na przykład gwałt jest czarny. Wiecie? Na przykład ludobójstwo jest czarne. No myślę, że ta myśl, o której powiedziałeś, nie bądź obojętny, to jest coś, z czym możemy zostawić naszych słuchaczy. No i też dalej będę podtrzymywał, że jest to chwalebne, że tak bardzo znalazłeś swoją misję w tej sztuce. Znaczy mi się tego nie chce robić, wiecie? Ja mi się naprawdę tego nie chce robić. Ale to robisz. Mnie to dojeżdża, mnie psychicznie to rujnuje, ja dostaję w pierdol. Chciałbym to komuś oddać, ale niestety, kurwa, to ludobójstwo niestety... Cieszę się, że mogliśmy być jakąś taką też cegiełką w tym chłopaki. poinformowaniu ludzi i mam nadzieję, że jakąś wartość ta rozmowa zostawi, chociaż nadal pozostawiamy pytanie, co świat może zrobić. Mam dużo do z tym, powiedzenia, ale karty się kończą i tyle. No niestety chłopaki i psy już ujadają. No. Ale karawana jedzie dalej. Także więc, tak, no chuj. Powodzenia i mam nadzieję, że no jest to prawdziwy artysta i artysta, który ma misję i myślę, że o takich artystów też warto walczyć, a ty walcz dalej o ten piękniejszy chłopaki. świat, bo mam nadzieję, że on będzie. No, mam nadzieję Tak, też. powodzenia. Kurwa. No dzięki chłopaki. Dziękuję.